Newsy w mediach można podzielić na dwie kategorie. Te, o których zapominamy dzień później i te, które zostają na długo. Lądowanie Indii na Księżycu to news z tej drugiej kategorii, bo będziemy o tym mówić pewnie przez wiele lat. Obejrzyj ten film do końca, a dowiesz się nie tylko, co się stało, ale także dlaczego Indiom tak bardzo zależy na podboju kosmosu. Ten dzień przeszedł do historii. 23 sierpnia 2023 roku indyjski pojazd kosmiczny Chandrayaan-3 wylądował na południowym biegunie Księżyca. Tym samym Indie stały się czwartym po ZSRR, USA i Chinach krajem, który z powodzeniem wylądował na Księżycu i pierwszym, którego statek dotknął południowego bieguna Srebrnego Globu. Indyjski sześciokołowy łazik będzie teraz badać powierzchnię niewidocznej z Ziemi części Księżyca. Naukowcy podejrzewają, że może znajdować się tam woda. Gdy Chandrayaan-3 wylądował na Księżycu, Indie wpadły w euforię. Świętowali nie tylko naukowcy, ale także premier Narendra Modi i miliony mieszkańców kraju. Lądując na Księżycu, Indie stały się bowiem członkiem ekskluzywnej grupy krajów, które podbiły kosmos. Udało się to za trzecim razem. Pierwszym człowiekiem, który poleciał w kosmos, był Rosjanin Jurij Gagarin. 12 kwietnia 1961 roku statek Wostok 1 z Gagarinem na pokładzie okrążył orbitę Ziemi i po ponad godzinie bezpiecznie wylądował. Pierwszymi ludźmi na Księżycu byli dwaj Amerykanie, Neil Armstrong i Buzz Aldrin, na pokładzie statku Apollo 11. To właśnie Armstrong po wylądowaniu wypowiedział słynne słowa: to mały krok dla człowieka i wielki skok dla ludzkości. A stało się to 20 lipca 1969 roku, czyli 8 lat po misji Gagarina. W sumie w ramach kolejnych misji Apollo na Księżycu stanęło 12 Amerykanów. Związek Radziecki po raz pierwszy z powodzeniem wylądował na Księżycu w 1970 roku. Chiny zrobiły to w 2019 roku, a Indie w 2023 roku. Bez powodzenia zakończyły się próby lądowania bezzałogowych maszyn z Izraela i z Japonii. Dlaczego akurat Indie? Bo to szybko rosnąca potęga i najludniejszy obecnie kraj na świecie. Nacjonalistyczny i potężny premier Narendra Modi bardzo chce, by Indie stały się supermocarstwem. Lądowanie na Księżycu to nie tylko symbol, ale także spore pieniądze. Do Indii ściągają inwestorzy, którzy liczą, że indyjski program kosmiczny będzie bardzo dochodową inwestycją, choćby ze względu na biznes związany z satelitami i komercyjnymi lotami w kosmos, a później być może także z zasobami, które mogą znajdować się na Księżycu. Indie liczą, że dzięki podbojowi kosmosu gospodarka dostanie mocnego kopa w górę. Chodzi przede wszystkim o rozwój tysięcy indyjskich startupów, sektora nowych technologii oraz przemysłu obronnego. Władze chcą też, by w ten sposób zmieniło się biznesowe postrzeganie Indii. Już w 2014 roku Indie jako pierwszy kraj azjatycki umieściły sondę na orbicie Marsa. 3 lata później wystrzeliły ponad 100 satelitów. Chcą też założyć własną stację kosmiczną i wysłać orbitera na Wenus. W kosmosie Indie wyprzedziły już Rosję, której żadna misja od 1991 roku się nie udała. Ciekaw jestem, jakie jest Twoje zdanie na ten temat. Zostaw komentarz pod tym filmem i subskrybuj kanał podcastu Świat na YouTube, bo mamy tu dla Ciebie znacznie więcej interesujących historii ze świata, głównie z Bliskiego Wschodu, Azji i Ameryki. Włącz też powiadomienia, by nie przegapić żadnego nowego odcinka. Zapraszam Cię też na naszego Instagrama Podcast Świat. I jeszcze jedno, koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Do zobaczenia.